Świat zmienia się w błyskawicznym tempie. Coraz częściej słyszę opinię, że ponad 60% dzisiejszych sześciolatków za 20 lat będzie pracowało w zawodach, których dziś nawet nie znamy. Trudne do wyobrażenia, prawda? Ale nie dla bohaterów naszego programu. Dziś osoby, które zajmują się łączeniem ze sobą wybitnych specjalistów oraz precyzyjnym badaniem opinii publicznej. Robią to z dużym sukcesem i na światowym poziomie, m.in. dzięki funduszom europejskim. Zapraszam na Gen Innowacyjności. Program zaczynamy od Wrocławia, gdzie swoją firmę prowadzą wyjątkowo kreatywni 30-latkowie. Zdobyli fundusze z programu operacyjnego Polska Wschodnia, by stworzyć pierwszą w Europie platformę, w ramach której firmy i organizacje włączają uzdolnionych ludzi we współtworzenie swoich produktów lub usług. Dzięki ich rozwiązaniu poszukiwanie specjalisty w danej dziedzinie nie zajmuje wielu tygodni. Coś niewyobrażalnego dla dawnego rynku pracy. Tym bardziej fascynujące. Cześć Tomek. Cześć. Na czym polega Wasze rozwiązanie? Tworzycie system internetowy, do którego programiści mogą się zgłosić i ten system ocenia tych programistów i mówi, czy dany programista ma umiejętności na wystarczająco wysokim poziomie, czy nie ma. Czyli zastępuje człowieka, który ocenia tak normalnie, prawda? Tak, to jest nasza taka wielka misja, żeby zautomatyzować proces oceny kandydatów w sektorze IT w ramach rekrutacji. I w pewnym uproszczeniu to właśnie ma działać tak, że jest sztuczna inteligencja, która potrafi wchodzić w interakcję z kandydatem, daje mu zadania i potem obserwuje, jak on sobie radzi z rozwiązywaniem tych zadań i na końcu wystawia ocenę. Faktycznie wierzysz w to, że sztuczna inteligencja potrafi ocenić obiektywnie? Bo coś mi się wydaje, że nie do końca. Po pierwsze, to już mamy kilka sukcesów w tym obszarze, więc patrzymy pozytywnie. To można też porównać troszeczkę do takiego współczesnego turnieju rycerskiego, tylko że zamiast kopii mamy komputery i sprawdzamy, kto jest lepszy i właśnie ta sztuczna inteligencja obserwuje kandydatów, jak oni sobie radzą z wyzwaniami i stwierdza, kto jest dobry, a kto jest wybitnie dobry. A gdzie te wyzwania odbywają się? Czy to jest jakaś wielka hala, gdzie programiści przy swoich komputerach siedzą i piszą kod, czy w domach mogą to sobie zrobić? Większość wyzwań odbywa się w formie wirtualnej, czyli kandydat w trakcie procesu rekrutacji dostaje takie zaproszenie. On wchodzi na stronę, tam pisze swoje rozwiązanie i później otrzymuje wynik. Przewaga sztucznej inteligencji jest taka, że ocenia obiektywnie w pewnym oczywiście zakresie i nie zwraca uwagi na to, że na przykład źle jesteśmy ubrani przy rozwiązywaniu problemu programistycznego. Tak, to prawda. To jest przewaga pewna maszyny nad człowiekiem, że właśnie maszyna potrafi zachować obiektywizm. My jako ludzie jesteśmy kierowani różnymi uprzedzeniami. Nawet jeśli starasz się obiektywnie kogoś ocenić, to taka ciekawostka, tutaj psycholodzy dowiedli to, że będąc na przykład głodnym, już troszeczkę gorzej kogoś oceniasz. To jest pewna przewaga. Inną przewagą jest też to, że można cały proces oczywiście zautomatyzować, co jest ogromną oszczędnością kosztów. No jasne, sztuczna inteligencja nigdy nie będzie głodna i zawsze będzie starała się oceniać obiektywnie, o ile dobrze ją zaprogramujecie, nauczycie. Tak, tylko musimy jej dać dużo prądu i może wtedy działać bez przerw. Paweł, doszły mnie słuchy, zweryfikuj to proszę, że współpracujecie z globalnymi firmami. Mieliśmy to szczęście, że od momentu, kiedy powstała platforma, klienci zaczęli do nas pukać po to, żeby organizować wydarzenia technologiczne. Tak więc udało nam się pozyskać globalnych graczy, między innymi jednego z producentów, największych producentów kart graficznych, firmy produkujące oprogramowanie, największą linię lotniczą zajmującą się przewozem pasażerów. Ale musicie mieć chyba dużą satysfakcję z tego, że pracujecie na rynku amerykańskim. Tak, znaczy pracujemy na rynku globalnym, bo pracujemy w ponad 80 krajach. Każdy zakończony projekt to jest nowa dawka potężnych inspiracji, nowa dawka doświadczeń, tego co możemy poprawić, zrobić lepiej. Tak więc cały czas się uczymy, cały czas się doskonalimy i staramy się jak najlepiej tutaj wykonywać naszą pracę. Zastanawia mnie jedno. Otrzymaliście fundusze europejskie z programu Polska Wschodnia, ale działacie we Wrocławiu.
Działamy tak naprawdę w 3 miastach w Polsce. Główna siedziba znajduje się w Rzeszowie, natomiast we Wrocławiu i Warszawie mamy oddziały. Fundusze europejskie pozwoliły naszym bohaterom rozwinąć skrzydła. Dodatkowy zastrzyk kapitału na pewno był bardzo pomocny. Tutaj są 2 sprawy. Kwestia pierwsza, czysto prestiżowa, mianowicie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, przyznając nam dotację, ustawiła ChangeRocket na pierwszym miejscu listy rankingowej ogólnokrajowej. To jest dla nas ogromne wyróżnienie. To jest jedna z najważniejszych nagród zdecydowanie, jaką nasza spółka uzyskała w ubiegłym roku. A druga sprawa, wiadomo, kapitał daje nam możliwość tego, żebyśmy nie biegali z jednego miejsca na drugie, tylko na chwilę się zatrzymali, złapali oddech i mogli na spokojnie, długoterminowo planować nasze projekty, bo mamy dość ambitne plany i coś takiego jest nam potrzebne. Życzę Wam takiej sztucznej inteligencji, która zawsze będzie obiektywna. Dziękuję bardzo. Nikogo nie skrzywdzi. Do tego dążymy. Z Wrocławia przenosimy się do Lublina, by poznać twórców projektu Badanie Pro, platformy do wiarygodnego badania potrzeb i opinii klientów, wyborców czy mieszkańców danej społeczności. W dzisiejszym świecie wszyscy posługują się sondażami. Twórcy projektu Badania Pro stworzyli innowacyjny system do samodzielnej realizacji wiarygodnych badań w internecie, łatwy w obsłudze i intuicyjny. Piotrek, skąd pomysł, aby stworzyć pierwszy w Europie system, który pozwala realizować samodzielnie bardzo reprezentatywne badania? Musimy wrócić pamięcią do 2016 roku. To był styczeń 2016 roku. Jechałem na spotkanie w sprawie badań z prezydentem jednego z polskich miast. Chciał on poznać opinię mieszkańców na temat inwestycji, które planował zrealizować i powiedział do mnie: słuchaj, wiesz co, mam ograniczony budżet, w związku z tym proponuję, abyśmy przeprowadzili badanie w sieci, ale zastrzegam, że wyniki tego badania mają być wiarygodne. Odpowiedziałem mu, że niestety takiej możliwości nie ma, ponieważ żaden z systemów do badań online, który jest dostępny na rynku, takiej gwarancji nie daje. Pomimo tego, że namawiałem go do przeprowadzenia badań, ostatecznie zrezygnował. I kiedy wracałem do domu, zdałem sobie sprawę z tego, że ta rozmowa miała podobny przebieg do wielu, które w tym czasie odbywałem. Problemem moich klientów, a w konsekwencji moim, stał się brak możliwości samodzielnej realizacji wiarygodnych badań w sieci. Dobitnie potwierdziły to nasze własne badania na blisko 1000 osób. Okazało się, że najbardziej oczekiwaną wartością w badaniach jest wiarygodność wyników. I wtedy zrozumieliśmy, że musimy stworzyć system do samodzielnych, reprezentatywnych badań w sieci. Jak działa Wasz pomysł? Wytłumacz tak jak dla zupełnego laika. System działa w ten sposób, że nie trzeba w ogóle znać się na badaniach, aby z niego skorzystać, ponieważ system krok po kroku prowadzi użytkownika przez cały proces badania. Nie musi znać się w ogóle na badaniach, wiedzieć, co po kolei trzeba robić. System sam Ci sugeruje, co powinieneś zrobić i sam system mówi Ci, czy to badanie, które przeprowadziłeś, jest reprezentatywne, a więc czy jego wyniki są wiarygodne. Są to nasze wewnętrzne, wbudowane algorytmy, które same Cię po prostu o tym informują. Załóżmy, że chciałbym zaprojektować jakąś szklankę, kubek do kawy na przykład i chciałbym poznać opinię różnych osób, jaki kształt byłby najbardziej odpowiedni. Czy przy pomocy Waszego pomysłu mogę to zrobić? Oczywiście to jest doskonały przykład tak zwanego testu AB, gdzie mamy szklankę okrągłą i szklankę kwadratową i zastanawiamy się, która szklanka będzie dla naszego klienta optymalna. I po prostu tworzymy w ankiecie takie pytanie, gdzie wgrywamy zdjęcia z 2 różnymi szklankami i pytamy osoby, żeby wybrały tą szklankę, która bardziej im odpowiada. Przewagą naszego systemu jest to, że otrzymasz informację, kto wybiera, jakie cechy są osób, które wybierają szklankę okrągłą i jakie cechy są osób, które wybierają szklankę kwadratową. Z tego względu, że Twoimi klientami mogą być na przykład osoby w wieku 45+, i okaże się, że właśnie w tej grupie docelowej będą takie preferencje, które będą Ciebie interesowały. Karolina, już od dawna pracujecie nad swoim pomysłem, ale dopiero dzięki dotacji, dzięki funduszom europejskim
udało Wam się ten pomysł wcielić w życie. Dokładnie tak. Gdyby nie dofinansowanie, z pewnością nie bylibyśmy na tym etapie, na którym jesteśmy, czyli system nie byłby w fazie takiej, której już jest zaawansowany i na jesieni będzie startował. Co więcej, dzięki temu dofinansowaniu dostaliśmy 85% środków na realizację. W związku z tym mogliśmy pomyśleć o nim bardzo szeroko i na takim właśnie zaawansowanym poziomie. A od czego zaczęła się droga z funduszami europejskimi? Zaczęła się od pomysłu, który zgłosiliśmy do platformy startowej Connect, tutaj w Lublinie. Po wstępnej ocenie okazało się, że ten pomysł według oceniających ma ręce i nogi. W związku z tym rozpoczęliśmy proces tak zwanej inkubacji, gdzie otrzymaliśmy pomoc merytoryczną, wsparcie doradcze, a także usługę w postaci przygotowania takiej specyfikacji zarysu naszego systemu. I z tym całym bagażem zdecydowaliśmy się po ponad pół roku startować do programu Polska Wschodnia, do PARP-u i złożyliśmy wniosek o dofinansowanie. I było to mniej więcej rok temu. Tam po ocenie szczęśliwie znaleźliśmy się na liście tych projektów, które to dofinansowanie otrzymały. Projekty, które pokazaliśmy w dzisiejszym odcinku, zdecydowanie wyprzedzają swoje czasy. Gdyby nie fundusze europejskie, z pewnością nie miałyby szansy powstać. 2 startupy, które były bohaterami dzisiejszego odcinka, skorzystały z wyjątkowej szansy, jaką oferują fundusze europejskie, a dokładnie Program Operacyjny Polska Wschodnia, instrument o nazwie Platformy Startowe dla Nowych Pomysłów. Czym są te platformy startowe? To kompleksowe programy inkubacji skierowane do osób, które są zainteresowane założeniem i rozwijaniem swojego innowacyjnego biznesu w makroregionie Polski Wschodniej, czyli w województwie podkarpackim, świętokrzyskim, lubelskim, podlaskim lub warmińsko-mazurskim. Dla kogo jest ten program? Dla każdego, dla każdej osoby, która ma obecny w sobie gen innowacyjności, która ma w sobie też zmysł przedsiębiorczości i jest zainteresowana tym, żeby rozpocząć swoją przygodę z przedsiębiorczością startupową. Można nie mieć żadnego wcześniejszego doświadczenia biznesowego, a i tak aplikować do platform, ponieważ jednym z elementów programu inkubacji jest biznesowe wsparcie osób, które marzą o tym, żeby stać się startupowcem, a może nawet stworzyć jakiegoś jednorożca. Co trzeba zrobić, żeby aplikować do platform startowych? Po pierwsze i najważniejsze, oczywiście trzeba mieć innowacyjny pomysł. Musi to być innowacja produktowa, czyli nowy lub znacząco ulepszony w stosunku do już obecnych na rynku produkt lub usługa. Można występować samodzielnie lub z zespołem. To jest do decyzji każdej osoby aplikującej. Wszystkie informacje dotyczące platform startowych są dostępne na stronie www.platformystartowe.gov.pl. Już jesienią tego roku rozpoczną się nabory innowacyjnych pomysłów do platform startowych. W momencie, kiedy zajrzą Państwo na stronę www.platformystartowe.gov.pl, znajdą Państwo już za kilka miesięcy informacje na temat platform startowych, które będą oferowały kompleksowe programy inkubacji. Będą się mogli Państwo zapoznać z ich profilem, z ekspertami, z którymi będą współpracowali, z mentorami oraz z ich lokalizacją i wybrać te, które będą dla Państwa najbardziej odpowiednie. Jeśli tylko damy im szansę, fundusze europejskie mogą zmienić nasz świat. W programie Gen Innowacyjności inspirujemy do działania i pokazujemy, jak realizować marzenia. Widzimy się już za tydzień. Petros Psylos. Pozdrawiam.